Czy to koniec promocji? Jakie skutki rynkowe wywrze informacja o postawieniu zarzutów spółce Shell? Na skutek implementacji dyrektywy Omnibus od 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy krajowej ustawy o informowaniu o cenach, których celem jest przeciwdziałanie sztucznemu zawyżaniu cen przed ogłoszeniem promocji. W połowie 2023 roku prezes UOKiK wydał wyjaśnienia dotyczące informowania o obniżce ceny. Dlaczego więc ostatni komunikat prezesa UOKiK o postawieniu zarzutów spółce Shell za zorganizowanie akcji promocyjnej wzbudził kontrowersje i jakie skutki może to wywołać na rynku? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od krótkiej teorii. Ale zanim przejdziemy do tematu, szybki komunikat dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału Studio Gesell. Teraz jest na to idealny moment. Jak już wspomniałam na wstępie, zarówno dyrektywa Omnibus, jak i implementowane na jej kanwie zmiany przepisów krajowej ustawy o informowaniu o cenach mają na celu urealnienie promocji, w tym przeciwdziałanie sztucznemu zawyżaniu cen przed ogłoszeniem promocji, czy informowaniu o promocji wyłącznie jeżeli rzeczywiście dochodzi do obniżenia cen. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów oraz jednolitość praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na polskim rynku, prezes UOKiK wydał wyjaśnienia dotyczące informowania o obniżce ceny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informowanie o obniżce, czyli prezentowanie promocji, wymaga informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką i od tej najniższej ceny prezentowania korzyści cenowej. Zaś obniżenie ceny bez informowania o tym nie stanowi prezentowania promocji i nie wymaga informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Tak samo prezentowanie trendów cenowych nie stanowi prezentowania promocji i nie wymaga informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Podobnie informacji o najniższej cenie sprzed 30 dni nie wymaga stosowania innych metod promowania przewagi cenowej, gdyż również nie stanowi to prezentowania promocji. W wyjaśnieniach prezes UOKiK wskazuje, że informacją o obniżce są komunikaty słowne, np. poprzez użycie sformułowań jak promocja, rabat, wyprzedaż czy zaoszczędź, ale także komunikaty graficzne poprzez prezentowanie znaku procent, przekreślenia ceny, używania szczególnej kolorystyki czy też zestawienia ceny niższej z wyższą. Informowaniem o obniżce będzie również połączenie komunikatów słownych z graficznymi. Wróćmy do wspomnianego komunikatu prezesa UOKiK, który na początku marca poinformował o postawieniu zarzutów spółce Shell za zorganizowanie promocji wtorki i czwartki z Shell V-Power. W związku z tą promocją we wtorki i czwartki kierowcy mogli zatankować paliwo z kategorii premium w cenie zwykłego paliwa. W komunikacie prasowym prezes UOKiK wskazał, że ani w materiałach marketingowych, ani na terenie stacji nie pojawiła się informacja o najniższej cenie paliwa, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżek. Tym samym konsumenci nie mogli ocenić, czy promocja jest dla nich korzystna. Materiały promocyjne, jakie można odszukać w internecie, odnoszące się do promocji wtorki i czwartki z Shell V-Power nie wskazują, aby przedsiębiorca w tym przypadku używał jakichkolwiek komunikatów słownych, graficznych czy słownograficznych informujących o obniżce ceny paliwa. A zatem można polemizować z prezesem UOKiK, czy przedsiębiorca faktycznie był zobowiązany do informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Prezes UOKiK wskazał jednak w komunikacie, że informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się znaleźć obok informacji o obniżonej cenie, a zatem wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca ogłasza rabaty dotyczące konkretnego towaru lub usługi, np. w komunikatach marketingowych lub na dystrybutorach paliw. Biorąc pod uwagę, że wyjaśnienia prezesa UOKiK, które są obszerne i wydają się przybliżać przedsiębiorcom sposób prezentowania cen w wielu możliwych sytuacjach, ostatecznie jednak nie rozwiązują wszystkich wątpliwości, a przykład Shell może wzbudzić podejrzenie, że organ ochrony konsumentów niekonsekwentnie stosuje się do wydanych wyjaśnień. Z punktu widzenia przedsiębiorców problematyczny jest w tej sytuacji brak szerszego wyjaśnienia, dlaczego zdaniem prezesa UOKiK stosowane przez przedsiębiorcę materiały marketingowe były niewłaściwe, a także dlaczego przedsiębiorca był zobowiązany do informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, a w przypadku tej konkretnej promocji, do której najniższej ceny z 30 dni przed obniżką powinien się odnieść przedsiębiorca? Do ceny paliwa premium czy ceny zwykłego paliwa? Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw nie prowadzą akcji promocyjnych w sposób zbliżony do przedsiębiorców działających w innych branżach,
Postawienie zarzutów przedsiębiorcy bez szerszego wyjaśnienia jego podstaw może prowadzić do ogólnego wycofywania się przedsiębiorców prowadzących stacje paliw z prowadzenia akcji promocyjnych z uwagi na brak jednolitego podejścia organu do tego, co należy rozumieć jako informowanie o obniżce ceny. Zaś brak konsekwentnego stosowania wyjaśnień może prowadzić również do wycofywania się z organizowania promocji także w innych branżach, w szczególności w usługach, gdzie akcje promocyjne opierają się na innych zasadach niż przy sprzedaży towarów. Jedno jest pewne. Trzeba uważnie śledzić dalsze kroki prezesa UOKiK odnośnie podejmowanych działań wobec przedsiębiorców organizujących promocje, a każdą planowaną obniżkę ceny czy przeprowadzenia akcji promocyjnej należy przeanalizować ze szczególną ostrożnością. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Studio Gesell i być na bieżąco z naszymi filmami. A jeśli macie pytania dotyczące dzisiejszego tematu, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia!